Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Do. O. Król Karol kupił królowej Karolinie kolale koloru. Król Karol kupił królowej Karolinie kolary. Król Karol kupił królowej Karolinie. Król Karol kupił królowej Karolinie kolary. Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego. Witam wszystkich. Cześć wszyscy. AJ z tej strony. Dzisiaj porozmawiamy sobie króciutko na temat tego, czy warto rezygnować z produktów zwierzęcych i za jaką cenę. Całą wypowiedź oprę tylko i wyłącznie na swoim przykładzie i broń Boże nie chcę wam mówić, czy powinniście, czy też nie porzucić produkty zwierzęce. Opowiem wam, jak to było w moim przypadku, dlaczego ja postanowiłem przejść na zminimalizować spożywanie produktów zwierzęcych na rzecz białka roślinnego. Podam wam kilka istotnych przykładów i obserwacji skutków negatywnych i pozytywnych tej całej diety, którą sobie ułożyłem. Trwała ona 1,5 roku. Obecnie już troszkę ją zmieniłem. Przygotowałem sobie tutaj lekką pomoc. Wypunktowałem na papierze kilka pytań z waszej strony, z mojej strony. Przygotowałem kilka swoich własnych pytań, na które odpowiem, na które myślę, że wy powinniście znać odpowiedź. Także ma mi to przyspieszyć, umożliwić szybką wypowiedź, żeby tutaj nie zabierać za dużo czasu. Zaczynając! Tak, słucham. Halo? A więc, na diecie bezglutenowej, jak wspomniałem, byłem przez około 1,5 roku. Zdecydowałem się na to ze względu na to, że miałem bardzo mocno zakwaszony organizm od wszelkich produktów, między innymi od mięsa. Mięso jest produktem, które najbardziej zakwasza organizm tak naprawdę, ale musiałem wyrównać poziom pH swojego organizmu, bo byłem tak zakwaszony, że zaczynałem już mieć różnego rodzaju choroby. Miałem zatkany nos, czułem się ospały, po tylnej ściance gardła spływał mi katar, nie mogłem spać w nocy, oddychałem przez buzię, także bardzo dużo czynników się na to złożyło i z dnia na dzień, może trochę drastycznie, radykalnie, ale z dnia na dzień postanowiłem zminimalizować dawkę przyswajanego mięsa z około 300 gram do 60. Czy to mądre, czy nie? Nie wiem, ale na wstępie chcę wam powiedzieć, że nie przeszedłem w 100% na wegetarianizm, po prostu bardzo mocno zminimalizowałem tą dawkę spożywanego mięsa i za chwilę wam powiem, na co się to przełożyło, włącznie z efektami zademonstrowanymi na zdjęciach. Razem z mięsem porzuciłem również wszystkie słodycze, wszystkie słodkości, owoce, cukry poszły w ogóle w śmietnik. Nic nie jadłem ze słodkich rzeczy. Musicie mi wybaczyć, ale mieszkam w bloku, w kamienicy i ktoś postanowił sobie robić remont! Także trochę wiercą w ścianach. Bądźcie wyrozumiali. Podczas tejże diety ze zmniejszoną ilością spożywanego mięsa musiałem przerzucić się, musiałem znaleźć jakieś inne źródła białka, tak? Bardzo często jest pytanie, co innego jeść w ogóle, co innego jeść niż mięso? Na początku była to dla mnie naprawdę panika, nie wiedziałem, co będę jadł. Oczywiście strach, spadki, wszystko. Ale ostatecznie nie było tak źle. Zacząłem jeść tofu, zacząłem jeść soczewicę, zacząłem jeść ciecierzycę, fasolki, różnego rodzaju fasole, tak? Mnóstwo orzechów. Powiem wam, że chociaż bardzo obawiałem się tej diety, bałem się o moje osiągi, bałem się o spadek masy mięśniowej, to ku mojemu zdziwieniu naprawdę było nieźle i stosunek masy do siły nie zmienił się, a wręcz może nawet się poprawił, tak? Więc jeżeli chodzi o kalistenikę i o street workout, który ja trenuję, nie było źle, było bardzo dobrze. Oczywiście inna sprawa, jeżeli chodzi o stosunek swojej siły do wolnych ciężarów. To już zupełnie inna historia. Jak mówię, zrzuciłem parę kilo, tak że automatycznie poszło mi po mięśniach, poszło mi po sile na wolnym ciężarze. Jeżeli chodzi o pozytywne efekty, skutki uboczne tego całego zamieszania i zmiany diety, muszę powiedzieć, że perystaltyka jelit
Poprawiła się tak, nie? Codziennie rano, regularnie, 2, kibelek, wszystko pięknie. Cera na skórze, baja, wszystko się poprawiło. Przestałem być w ogóle ospały, byłem dużo bardziej taki zenergetyzowany. Chodziłem, nie miałem żadnych drzemek w ciągu dnia, o tyle to było dobrze. Ale chociaż było, jak widzicie, pomimo tych kilku pozytywnych efektów ubocznych, oczywiście nie obeszło się bez negatywnych, które były trochę gorsze. Mianowicie rozbiła mi się całkowicie gospodarka hormonalna. Wraz z momentem, kiedy przestałem spożywać mięso i tłuszcze zwierzęce, przestałem dostarczać mojemu organizmowi witamin z grupy B, tłuszczy. Wszystkie hormony zaczęły wariować. Poza tym doznałem drastycznego spadku masy mięśniowej. Z około 87 kg spadłem na 79. 79 kg. Ważyłem tyle ostatnio chyba w gimnazjum. Nie, no dobra, w liceum. Pierwsza liceum może. Dramat. 7 kg mięśnia, suchego mięśnia poszło. O tym się również nie mówi. Ciężko utrzymać masę mięśniową rzucając mięso. Jeżeli chodzi o wyniki krwi, zrobiłem sobie morfologię. Moje wyniki były tragiczne. Hemoglobina, żelazo spadły mi w dół do tego stopnia, że wypadły z granicy odpowiedniej dla mężczyzny i moje wyniki mieściły się w granicy dla kobiet, odpowiedniej dla kobiet. Lekarze zaczęli się mnie pytać, czy się odchudzam, zaczęli mówić, że mogę mieć problemy z anemią, tak? Więc straszne w ogóle cyrki zaczęły się robić. I chociaż te wyniki były złe, to tak naprawdę na zewnątrz, no nie czułem się aż tak źle, tak? Zawsze jeżeli funkcjonujesz, to w końcu przyzwyczajasz się do jakiegoś trybu życia. Nawet jeżeli jesteś ospały, zmęczony, masz drzemki, uczysz się radzić z tym i tak układać dzień, żeby się do tego dostosować. Także człowiek czasem żyje w jakiś sposób, a nawet nie wie, że może być mu lepiej. No i przyszedł w końcu moment, po okresie 1,5 roku mniej więcej, że z powrotem zacząłem wracać do tego mięsa. Jak to się stało? Stało się to bardzo w prosty sposób. Wyjechałem na Hawaje do swojego braciszka. Yo brother Matthew, how you doing? Wyjechałem do swojego braciszka na Hawaje i tam oczywiście co? Przyjeżdżasz do brata, nie jesz tego co chcesz, jesz to co twój brat chce. Tak, no chyba że chcesz wydać money, nie? Także zacząłem jeść oczywiście znowu steki, burgery, jakieś tam pierdoły, burgery, znowu hot dogi, la. No i pomyślałem sobie, co tam, 2 tygodnie, pożyję takim stylem życia, nic mi nie zaszkodzi, wrócę do domu i wrócę do swojej diety, co, dlaczego nie? No ale się okazało, że już wróciłem do domu i wcale nie kontynuowałem. Stwierdziłem, że zostanę przy zwiększonej ilości mięsa, tak? Bo przez te 2 tygodnie przytyłem chyba z 2 kg, więc mój organizm zaczął, z powodu tej pamięci mięśniowej, mój organizm zaczął chłonąć cały budulec z powrotem do siebie, tak? Tak jakby chciał wrócić do tej starej formy, do starych kształtów, do starej wielkości. No więc obecnie wygląda to tak, że dalej spożywam białko roślinne w dużym stopniu, ale ten bilans pomiędzy produktami zwierzęcymi i roślinnymi jest inny. Teraz wróciłem z powrotem, większość opiera się na produktach zwierzęcych. Odzyskałem na przestrzeni 1,5 miesiąca, przytyłem jakieś 5-6 kg. Czy uważam, że było warto przejść na taką dietę? Jak najbardziej. Jak najbardziej, bo pomijając to, że zobaczyłem, jak zmienia się moje ciało, bardzo dużo dowiedziałem się na temat samego odżywiania, na temat zakwaszenia organizmu, na temat tego, jak jeść, jak łączyć produkty. Wiadomo, trzeba znaleźć ten złoty środek, ten balans. Tak uważam, bo jedne rzeczy pomagają ci w jednym, a inne pomagają ci w drugim. Nadmiar wszystkiego szkodzi. Myślę, że nie należy spożywać tylko i wyłącznie mięsa i nie należy spożywać tylko i wyłącznie białek roślinnych. Także trzeba znaleźć jakieś porozumienie. Nie wiem, na ile ten materiał może wam pomóc. To jest moja opinia i troszkę relacji z tego, jak to u mnie wyglądało. Jestem przekonany, że nie udało mi się odpowiedzieć na wszystkie pytania, a wręcz możecie mieć naprawdę bardzo dużo kontrowersji, może to wzbudzić, bardzo dużo pytań może urosnąć, także jeżeli macie jakieś pytania, na które chcielibyście, żebym odpowiedział, albo tematy, które chcielibyście przedyskutować, śmiało proszę piszcie w komentarzach.
dajcie jakąś aktywność, wykażcie, bo tak naprawdę potrzebny jest zawsze ten zapalnik, ten pierwszy komentarz, pierwsza opinia osoby. Niektórzy boją się coś napisać, niektórzy myślą, że tam no nie będą, że to jest problem, ale to nie jest problem. Jak najbardziej czekam na wasze komentarze. Jeżeli wam się podoba materiał, lajkujcie, dajcie łapkę w górę, to będzie dla mnie wyznacznik, żeby zrobić kolejny odcinek. Jeżeli to się wam spodoba, bardzo chętnie opowiem wam o swojej historii odnośnie zakwaszenia organizmu, odnośnie tego, jakie miałem efekty, jak wykryłem to zakwaszenie organizmu u siebie, czym się to przejawiało, jakie były tego konsekwencje, jakie produkty zacząłem spożywać, żeby ten stopień zakwaszenia, poziom zakwaszenia przeszedł z kwasowego na zasadowy. Naprawdę jest to bardzo dużo wiedzy, bardzo dużo istotnych informacji, o których ludzie w wieku 20, 18, 16, nawet 25, no już od 16 do 25 lat bardzo często nie zdają sobie sprawy, a ja cieszę się, że miałem okazję nauczyć się tego wszystkiego i myślę, że jest coś, co mógłbym wam jeszcze opowiedzieć w tej sprawie. Także pamiętajcie, subskrypcja, łapa w górę, buziaczki i do usłyszenia.